Wawel jest prawdziwą ikoną. Jest prawdziwą ikoną, która pojawiała się w sztuce, zarówno odwzorowywana w wielu widokach krajobrazowych, tak to można powiedzieć, ujmowana z różnych punktów, ale jednocześnie ta ikona jest pewnego rodzaju wizją. Wizją miejsca szczególnego, miejsca, z którym tak naprawdę wszyscy się identyfikujemy. Chcąc przybliżyć Państwu temat symboliki Wawelu w XIX wieku, posłużę się tutaj jako punktem wyjścia ryciną frontyspisu z traktatu architektonicznego Sebastiana Sierakowskiego z 1812 roku. Mamy tu odniesienie do grobów katedralnych, grobów królewskich, które w XIX wieku stały się symbolami przeszłości i pretekstem do rozważań nad utraconą świetnością nie tylko tego miejsca, ale i dawnej Rzeczypospolitej. Nieco później poczet królów pochowanych w katedrze dopełnili polscy bohaterzy narodowi. Katedra zyskała wówczas status panteonu. Wpłynęło to na podniesienie rangi całego Wzgórza, choć należy pamiętać, że przez cały niemal XIX wiek jedynie katedra była dostępna dla Polaków, a zamek, choć z przerwami, został zamieniony na koszary wojskowe zajęte przez wojsko austriackie. Odzyskanie zamku z rąk obcego wojska stało się jedną z głównych idei Polaków w zaborze austriackim. Takim zabiegiem, a właściwie wybiegiem miało być podarowanie zamku cesarzowi Franciszkowi Józefowi jako rezydencji. I okazją do przedstawienia tej inicjatywy była wizyta cesarza w Krakowie w 1880 roku, połączona ze zwiedzaniem zamku. Władca tą propozycję przyjął, ale na sformalizowanie decyzji Polacy czekali jeszcze 20 lat. W 1905 roku wojsko zaczęło przeprowadzać się do nowych budynków wzniesionych dla niego w różnych miejscach Krakowa. I pierwszym obiektem, który opuściło wojsko na Wzgórzu Wawelskim, był właśnie zamek i baszta senatorska. Od razu rozpoczęto prace porządkowe, zabezpieczające, towarzyszące temu badania naukowe poświęcone Wzgórzu i zamkowi i wreszcie prace restauracyjne, choć należy pamiętać, że ostatni wojskowi opuścili Wzgórze dopiero w 1911 roku. Wawel zawsze był jednym z ulubionych motywów twórczości artystów. Krótki przegląd prac o tematyce wawelskiej, widoków Wawelu chciałabym zacząć od akwareli autorstwa Zygmunta Fogla, powstałej zapewne w 1807 roku. Wybrałam ją, ponieważ jest ona nietypowa, dlatego że pokazuje Wawel widziany od zupełnie innej strony, od strony przedmieścia Wesoła. Akwarela jest komponowana w sposób taki bardzo charakterystyczny dla tamtego czasu. To znaczy Wawel znajduje się na ostatnim planie, natomiast na pierwszym artysta umieścił sztafaż figuralny, przechadzające się postaci. Na dalszym planie widać ucztujące towarzystwo. Cała scena została osadzona w pejzażu, w bogatej zieleni. Natomiast Wawel jest ujęty bardzo szkicowo. Widać, że artysta przede wszystkim skupiał się na wartościach artystycznych. Nie chodziło mu natomiast o oddanie bardzo wierne detali architektury wawelskiej. Przejdziemy teraz do dwóch bardzo ciekawych prac, które powstały kilka dekad później.
W roku 1851 powstała litografia autorstwa Macieja Bogusza Stęczyńskiego. Powstała w roku 1851, jednak autor ukazał widok według stanu wcześniejszego, to znaczy sprzed 1848 roku. Jest to taka bardzo charakterystyczna dla tamtego okresu praca. Oczywiście autor wybrał ten najbardziej popularny punkt widokowy, natomiast jest ona dla nas interesująca, ponieważ uwiecznił architekturę Wawelu przed wprowadzeniem zmian w drugiej połowie XIX wieku. Z kolei następna praca autorstwa Saturnina Świeżyńskiego powstała w 1873 roku. Pokazuje Wawel taki, jaki znamy z powstałych wówczas fotografii, to znaczy już ze zmienioną sylwetą. Austriacy okupujący Wzgórze Wawelskie wznieśli mianowicie 2 szpitale przeznaczone dla wojska, szpital garnizonowy i szpital rekonwalescentów. I te 2 bardzo duże gmachy wprowadziły znaczącą zmianę w sylwetę Wawelu. Przejdziemy teraz do kolejnej pracy autorstwa Erasma Rudolfa Fabiańskiego. Jest to praca powstała w latach 80. XIX wieku. Przedstawia właśnie to, o czym przed chwilą mówiłam, to znaczy te zmiany wprowadzone w architekturze Wawelu, w sylwecie Wawelu przez okupujące Wzgórze wojska austriackie. Kolejne 2 prace, o których chciałabym teraz powiedzieć, powstały już w dwudziestoleciu międzywojennym. Bardzo dobrze obrazują one zmiany, jakie zaszły w podejściu twórczym artystów do problemu Wawelu, do całej tematyki wawelskiej. O ile w XIX wieku, jak widzieliśmy to na przykładzie Saturnina Świeżyńskiego, który jest tutaj takim bardzo reprezentatywnym przykładem, artyście chodziło o to, aby w miarę wiernie oddać szczegóły architektury wzgórza, to artyści tworzący już w XX wieku raczej skupiali się na wartościach czysto artystycznych. Bardzo interesujący jest pierwszy z widoków autorstwa Leona Wyczółkowskiego, który ukazał Wawel w taki bardzo oszczędny, niemal monochromatyczny sposób, okryty jakby taką lekką mgiełką. Widać, że nie chodziło mu tutaj o wierne oddanie architektury, wierne oddanie wszystkich detali, natomiast chodziło o wartości czysto artystyczne. To samo możemy powiedzieć o kolejnej omawianej pracy autorstwa Zofii Stankiewicz, graficzki związanej ze środowiskiem warszawskim. Wykonała litografię barwną ukazującą Wawel od północnego zachodu. I jest to praca stanowiąca jakby przeciwieństwo pracy Leona Wyczółkowskiego, dlatego że artystka posługiwała się tutaj bardzo zdecydowaną pramą koloru, silnego, nasyconego oraz bardzo wyraźną linią. Udało jej się stworzyć pełen wyrazu widok ukazujący wzgórze w sposób zupełnie odmienny niż miało to miejsce wcześniej. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany problematyką widoków Wawelu, ikonografii Wawelu, to zapraszam na wystawę Wawel Odzyskany, gdzie można oglądnąć wybór obrazów o tematyce wawelskiej, powstałych właśnie w XIX wieku. Między innymi można tam zobaczyć również kopię pracy Zygmunta Fogla wykonaną przez lwowskiego artystę Antoniego Langego.